Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam Państwa na 5 pytań o workation. Czym workation różni się od pracy zdalnej? W sumie to niczym, albo prawie niczym. Workation to nic innego jak praca zdalna, tylko że z innego miejsca niż to, którego na ogół pracujemy zdalnie, najczęściej za granicą. Czyli na przykład standardowo pracujemy zdalnie z naszego mieszkania w Warszawie, ale wyjątkowo wybieramy się na workation do Hiszpanii. Zatem pracujemy zdalnie z innego niż zwykle miejsca. Formalnie jednak do workation stosujemy przepisy o pracy zdalnej znajdujące się w kodeksie pracy. Czy pracownik musi mieć zgodę pracodawcy, żeby wyjechać na workation? Zdecydowanie tak. Jak już mówiłam, workation to nic innego jak praca zdalna. Co to oznacza? Między innymi, że do workation stosujemy przepisy o pracy zdalnej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, miejsce wykonywania pracy zdalnej pracownik musi każdorazowo uzgodnić z pracodawcą. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku normalnej pracy zdalnej, miejsce workation musi być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Uwaga, nie skonsultowane, nie zasygnalizowane, tylko uzgodnione, więc potrzebna jest zgoda. Czy pracodawca może nie zgodzić się na workation? Jak najbardziej może. Pracodawca może po prostu nie wyrazić zgody na pracę zdalną z danego miejsca w odpowiedzi na wniosek pracownika albo generalnie wskazać jako ogólną zasadę, na przykład w regulaminie pracy zdalnej, że nie jest dopuszczalna praca zdalna poza granicami Polski. Czy w przypadku workation pracownik będzie objęty ubezpieczeniem społecznym w Polsce czy za granicą? Kwestia podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku workation z zagranicy bardzo długo stanowiła poważne wyzwanie, ponieważ nie było w tym zakresie jasnych wytycznych. Dlatego pracownicy pracujący zdalnie z zagranicy co do zasady podlegali przepisom ubezpieczeniowym w kraju, w którym wykonywana była praca. Czyli jeżeli mieliśmy na przykład pracownika na workation w Hiszpanii, to co do zasady powinien on podlegać pod ZUS hiszpański. Podejście to uległo jednak szczęśliwie zmianie. Obecnie wytyczne ZUS kształtują się następująco. Jeżeli praca zdalna w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest ograniczona w czasie, nie jest częścią zwyczajowego schematu pracy, jest wyraźnie uzgodniona między stronami oraz jest wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, to można stosować do niej przepisy o delegowaniu. Przekładając z prawniczego na polski, oznacza to, że pracodawca może wystąpić do ZUS o zaświadczenie A1, które potwierdzi, że dana osoba podlega pod polskie ubezpieczenie społeczne. Czyli jeśli mamy A1, to nasz pracownik podlega pod polski ZUS. Czym różni się workation od urlopu? No, w sumie to wszystkim. Workation to nie jest urlop. Workation to jest praca, a dokładniej praca zdalna. Mimo że workation często planujemy w lokalizacjach wakacyjnych albo przedłużamy sobie w ten sposób pobyt w miejscu, gdzie spędziliśmy urlop, to musimy pamiętać, że workation z formalnego punktu widzenia to czas zwykłej pracy zdalnej. O ile nie umówimy się z pracodawcą inaczej, podczas workation wiążą nas te same zasady, godziny pracy i terminy, jak przy zwykłej pracy zdalnej. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał Studio Gesell. W następnym odcinku z serii 5 pytań omówię 5 pytań na temat kar porządkowych.